Tak więc wszystkie elementy już dociąłem, porobiłem otwory. Teraz czas testów. Sprawdzimy, jak bardzo zrobiłem to wszystko dokładnie. Znając życie, będę miał przy łączeniach jakieś szpary, ale tym się nie przejmuję, bo to ma dobrze funkcjonować, a jak będą jakieś szpary, zawsze można je zamaskować. Także to jest mały problem. Najważniejsze, że wałka była solidna i wytrzymała. Dobrze. Czas zabrać się zaklejenie. Zanim zabiorę się zaklejenie, muszę powiedzieć Wam, że mam ściski 50 cm, a dokładnie one mają zaledwie rozstaw 30 cm. Moja ławka, niestety moje elementy mają trochę więcej. Tak więc postanowiłem zrobić coś takiego, jak Wam tu pokazać. Zdjąłem górną część, tutaj tej części, tak samo i tutaj. Dałem to na sam koniec, jak i to na sam koniec. I połączyłem te dwa elementy śrubą, którą tu już mamy. I zrobiłem sobie dwa gotowe, jak tu widać, dwa gotowe ściski długości wystarczającej, aby ściągnąć właśnie dwa elementy. To jest właśnie tylko jeden przykład, jak można wykorzystać krótkie ściski, bo każdy, nie wiem, to są lidlowskie ściski, każdy ścisk ma na samym końcu właśnie tutaj taki otwór, gdzie mogę osadzić śrubę. Dobra, mówimy tylko tutaj o dwóch ściskach, zrobiłem 4 czyli zrobiło mi się jeszcze mniej ścisków. Co teraz? Nie mam kolejnych długich. Postanowiłem zrobić kolejne ściski, przedłużenia takie. Jak widzicie, to tylko jest prowizoryczne. Dorobiłem to specjalnie po tą właśnie konstrukcję. Grubość kantówki dociętej pod grubość właśnie tego elementu. Mam taki element, mam taki element i mam taki element. Wszystko będziecie widzieć, jak będę to montował w danym elemencie. Wszystko zobaczycie na filmie. Dobra. Chwila prawdy, czas mierzenia już za nami. Czas zabrać się za montaż. Więc tak to właśnie wygląda. Ściski docisnęły, z tego co widzę, wręcz idealnie. Kleju trochę spływa. Sądzę, że jest dobrze. Dobra.
Tak oto wygląda mój bok sklejany ściskami prowizorycznymi, zwykłymi jakimiś tam takimi z Lidla. Sądzę, że dają radę. No właśnie to jest jedyny problem, że są z Lidla. No, jedyny problem jest taki, że nie mogę za bardzo naciskać, ponieważ pękają. No nic, co zrobić. Póki co dają radę. Jak to wygląda, gdy wyschnie? Tak właśnie to wygląda, wyschnięty element. Łączenia mi się zdaje, że są udane. Ja bym za bardzo się nie przyczepił. Teraz tutaj ten element się nie muszę martwić, ponieważ on się nie wysunie. Są tu cztery kołki. Tutaj element, który został wpuszczony, jest przybity 2 kołkami, tak aby jakby klej poszedł, nie wysuwały się. To samo jest zrobione tutaj na 1 kołek i tu. Tak na razie nie użyłem ani jednego wkrętu, tylko samo drewno i klej. Dobra, na dziś to już koniec. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dobra. Tak więc czyli sądzę, moim najlepszym sposobem właśnie na usuwanie kleju z takich właśnie oto miejsc pod kątem prostym to jest właśnie używanie dłuta i zaskrobywanie tego kleju, ale nawet jak jeśli macie dobre ostre dłuto, to potraficie taką cieniutką, lekką warstwę właśnie drewna ściąć, oskrobać tak właśnie. Także zeskrobiecie trochę drewna, a zarazem warstwę kleju. Tak na szybkiego chciałem jeszcze pokazać, co dzisiaj zrobiłem. Dzisiaj połączyłem 2 boki ławki z siedziskiem, jak i z oparciem. Do tego posłużyłem się, wszystko ścisnąłem 2 pasami. Jeden pas użyłem tutaj na połączeniu siedziska, a drugi na połączenie na samej górze, na połączenie oparcia. Każdy narożnik został zabezpieczony deskami. Miałem to wszystko elegancko blisko siebie. Niestety podczas naciągania deski się rozsunęły. Dalej już nie naciągałem, ponieważ obawiam się, że dany element zostanie zniekształcony, a poza tym boję się, że coś jeszcze później nie tak.
tak jak widzieliście, właśnie moja ławka wróciła dzisiaj ze sesji zdjęciowej. Dzisiaj była testowana i sprawdzana. Powiem wam jedno, kawał dobrej, solidnej, bardzo wygodnej ławki. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi jesteście w stanie wykonać taką samą ławkę, a może nawet wygodniejszą. Jeśli ktoś będzie potrzebował do tego jeszcze projektu, posiadam taki, proszę tylko wysłać mi adres mailowy, a ja postaram się go szybko udostępnić. Jeśli film wam się spodobał, dajcie lajka i subskrybujcie, bardzo mi to pomoże. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Widzimy się w następnym odcinku.